9 sierpnia 2020 roku odbyły się wybory prezydenckie na Białorusi. Według oficjalnych wyników rządzący od 26 lat Łukaszenka wywalczył sobie reelekcję, zdobywając aż 80% głosów. Mimo protestów dziesiątek, nawet setek tysięcy ludzi, których zdołała zmobilizować główna rywalka, Swiatłana Cichanouska. Wynik został z miejsca zakwestionowany przez Unię Europejską oraz całe mnóstwo innych państw i organizacji. Można się jednak zastanawiać, skąd wiadomo, że to było oszustwo wyborcze? Czy wystarczy już to, że wynik wydaje się niewiarygodny, albo że budzi ogromny społeczny sprzeciw? Nie zrozumcie mnie źle. Fakty są takie, że główni opozycjoniści zostali aresztowani lub musieli uciekać, niezależni obserwatorzy zostali odsunięci od wyborów, a przypadki brutalnego pobicia protestujących są wciąż na porządku dziennym. Łukaszenka łamie zasady demokracji oraz prawa człowieka i nie musimy wcale zastanawiać się nad tym wynikiem, żeby wiedzieć, że nie wygrał wyborów uczciwie. Chcę wam jednak pokazać, że to, jak można wykryć oszustwo wyborcze w kraju łamiącym demokratyczne procedury i w jaki sposób działali białoruscy opozycjoniści i aktywiści, żeby weryfikować te wybory, jest samo w sobie fascynującą historią. Przekonanie obywateli, że wybory zostały przeprowadzone uczciwie, jest absolutną podstawą demokracji. Rządzący mogą rządzić wyłącznie dlatego, że ich do tego wybraliśmy. Więc jeśli wynik jest oszustwem, to ich władza po prostu nie ma racji bytu. Dlatego istnieje szereg bezpieczników, które upewniają nas, że wszystko przebiega zgodnie z regułami. Po pierwsze, obywatele mogą kontrolować głosowanie jako członkowie komisji lub niezależni obserwatorzy. Po drugie, mamy sondaże, również od tych prywatnych sondażowni, które aż do ostatnich dni przed wyborami pokazują zmiany poparcia. Gdyby wynik okazał się ostatecznie kompletnie z nimi niezgodny, można by mieć podstawy do podejrzeń. Po trzecie, każda komisja musi opublikować swoje wyniki głosowania, a wszystkie one, razem wzięte, muszą się zgadzać z oficjalnymi wynikami dla całego państwa. Choć na Białorusi możliwości obserwatorów zostały bardzo mocno ograniczone, organizacja Honest People i tak dowiedziała się o bagatela 5096 przypadkach naruszenia przepisów wyborczych. Ale skupmy się na samych wynikach. Wszystkie oficjalne sondaże wydają się być ze sobą zgodne, ale w końcu zostały przygotowane przez państwowe instytucje. Może się wydawać, że nie ma nic prostszego niż puścić w sieć ankietę i poczekać, aż napłyną głosy. Ale takie sądy nie mają prawie żadnej wartości badawczej. Po pierwsze, trudno jest zweryfikować tożsamość, powstrzymać ludzi od zagłosowania więcej niż raz. Po drugie, próba nie jest wybierana losowo spośród wszystkich wyborców. W praktyce zagłosują tylko użytkownicy portalu, który przeprowadzi sondę, czyli w naszym przypadku niemal wyłącznie zwolennicy opozycji. To są wyniki sondy przeprowadzonej przez Voice, gdzie Białorusini mogli podać, na kogo zagłosowali w wyborach. Portal częściowo rozwiązał problem tożsamości, wymagając od głosujących weryfikacji numerem telefonu, dzięki czemu każdy posiadacz białoruskiego numeru mógł oddać wyłącznie jeden głos. Oczywiście tymi procentowymi wynikami w ogóle nie powinniśmy się zajmować. One nie reprezentują ogółu wyborców. Chcę jednak zwrócić waszą uwagę na tę jedną liczbę. 1 3717 unikalnych użytkowników twierdzi, że zagłosowało na Cichanouską. Według oficjalnych wyników główna opozycjonistka zdobyła około 10% głosów, a dokładnie 588 622 głosy. To oznacza, że każda z tych osób musiała wiedzieć o portalu Voice i przesłać tam swój głos, a do tego niemal drugie tyle ludzi, którzy wcale nie poparli Cichanouskiej w wyborach, musiałoby przejść weryfikację i skłamać, że była ich kandydatką. Delikatnie osobliwe, prawda? Portal Voice przeprowadził też analizę wyników z poszczególnych komisji, które, jak pamiętacie, były naszym trzecim bezpiecznikiem. Portalowi udało się zdobyć zdjęcia protokołów tylko z 1310 spośród wszystkich 5767 komisji, jednak już to wystarczyło, żeby zauważyć pewne nieścisłości. Według oficjalnie ogłoszonych wyników we wszystkich lokalach wyborczych w Mińsku Cichanouska zdobyła ponad 125 000 głosów, ale już w tych raportach, które udało się sfotografować, naliczono jej tam prawie 133 000. W pozostałych lokalach musiałaby mieć ujemny wynik.
Portal Voice umożliwiał też przesłanie zdjęcia indywidualnej karty do głosowania, co stanowi jeszcze mocniejsze potwierdzenie niż weryfikację numerem telefonu i pozwala na sprawdzenie, skąd pochodził głos. W 30% sfotografowanych raportów liczba głosów oddanych na Cichanouską była niższa niż liczba przesłanych fotografii kart do głosowania. Ponieważ nie ma danych z większości lokali, a w tych, gdzie są dostępne, z pewnością nie wszyscy zwolennicy opozycji wysłali zdjęcie swojej karty, faktyczna liczba oszustw może być tylko większa. W skali całego kraju, łącznie w tych miejscach, gdzie opublikowano wyniki, Łukaszenka zdobył około 62% głosów. Żeby jego całkowity wynik, 80%, mógł być prawdziwy, w pozostałej części musiałby zdobyć łącznie prawie 89%, a Cichanouska niecałe 3%. Jeśli nie macie dużych doświadczeń ze statystyką, to może nie rzuca wam się w oczy, jak bardzo dziwne to jest. Wiadomo, w jednych miejscach miał mniej, w innych więcej, więc mogło się akurat tak zdarzyć, że w tych ujawnionych raportach wyszło mu na niekorzyść, prawda? Teoretycznie jest to możliwe, ale jak napisali autorzy raportu, jeśli wierzyć Centralnej Komisji Wyborczej, oficjalne dane z dostępnych do analizy raportów lokali wyborczych byłyby ekstremalną anomalią w porównaniu z pozostałymi. Spróbuję wam teraz pokazać, co oznacza taka ekstremalna anomalia. Zróbmy pewną symulację. Znam całkowitą liczbę głosujących na Łukaszenkę i liczbę oddanych na niego głosów w 1310 miejscach. Pozostałe głosy rozlosuję do nieujawnionych lokali wyborczych. Przyjmijmy, że to, czy uda się zdobyć zdjęcie wyników, nie zależało od tego, jak bardzo korzystny lub niekorzystny jest on dla Łukaszenki. Jest wtedy kwestią losową, które lokale ujawniły swoje wyniki. Liczba sposobów, na jakie można wylosować te 1310 lokali, jest o wiele za duża, żeby sprawdzić je wszystkie. Ale współczesny komputer powinien spokojnie udźwignąć 1 000 000 takich zestawów. W każdym zestawie mogę policzyć, jaki procent wyborców oddał głos na Łukaszenkę. W 99,9% przypadków w losowo wybranych lokalach wyborczych uzyskałabym coś pomiędzy 76,9% a 80,1% głosów na Łukaszenkę. Najniższy wynik, jaki mi się trafił, to 75,9%. Uzyskanie czegokolwiek poniżej to szansa mniejsza niż raz na 1 000 000. Natomiast szansa, że oficjalne dane są prawdziwe, to znaczy, że Łukaszenka faktycznie miał 80% wszystkich głosów, choć w ujawnionych raportach ma tylko około 62, wynoszą 7 razy 10 do minus 234. Gdybym miała szukać najbliższego porównania, to byłoby jak zagrać w totolotka 33 razy i za każdym razem trafić 6. Musiałoby to oznaczać, że komisje wyborcze miały jakąś ogólnopaństwową zmowę, żeby ukrywać wszystkie wysokie wyniki Łukaszenki. Co nie nadaje się nawet na teorię spiskową, bo na spiskach jednak ktoś powinien korzystać. Podsumowując, oficjalne wyniki nie tylko są zupełnie nieprawdopodobne jako całość, ale w wielu miejscach po prostu sprzeczne z również oficjalnymi wynikami cząstkowymi, z których spora część najwyraźniej została sfałszowana, a większość nawet nie ujawniona. Portal Voice skomentował to w ten sposób. Byliśmy przygotowani na drobiazgowe badania, analizę odchyłek, szukanie podejrzanych wzorców w wynikach głosowania. W rzeczywistości Centralna Komisja Wyborcza oszukała nas tak bezczelnie, że nawet uczeń ledwo obeznany z arytmetyką mógłby z łatwością zauważyć fałszerstwo. Jesteśmy głęboko rozczarowani, że CKW nawet nie próbowała udawać uczciwych wyborów. I to już wszystko, co dla Was mam na temat odkrywania oszustw wyborczych. Mam nadzieję, że Wam się podobało i poniekąd, że nie będziecie potrzebowali wykorzystać tej wiedzy w praktyce. W opisie znajdziecie link do raportu przygotowanego przez organizację Voice, Honest People i Żubr, który stanowił podstawę tego filmu. Jeśli jesteście zainteresowani rozwojem sytuacji na Białorusi, polecam Wam też ich artykuły na portalu Medium.